Pamiętacie starszego szeregowego Wacława? To się chłopaki w koszarach uśmieją. Cisza! I marsz na obchód! Lewa, prawa, lewa, lewa, no! Po tym jak już nas wpuści do domu aukcyjnego braci Borsodich, mimo naruszenia rozporządzenia 76 łamanego na CW łamanego na X, dzięki interwencji Wimy Vivaldiego mamy możliwość uczestniczyć w aukcji. Okazuje się, że krasnolud może przedstawić nas kilku wpływowym osobom i jedną z takich osób jest Jaromir Iwanowicz Zajcew, ekspert sztuki. Mimo znajomości możemy zauważyć, że marszant nie przepada za bardzo za Vivaldim, ponieważ uważa, że jedyna sztuka, jaką bankier zna, to Sztuka mięsa. Geralt mimowoli zostaje wciągnięty w rozmowę o sztuce, ponieważ Zajcew liczy, że przynajmniej on zna się na obrazach. A jak to jest z tobą, Wiedźminie? Wiesz cokolwiek o malarstwie? Zdaję sobie sprawę, że ciężko w to uwierzyć, patrząc na moją prymitywną gębę, ale tak, coś tam wiem. Czyżby? Przekonajmy się. Wyobraź sobie, że nasz przyjaciel Vivaldi jest w posiadaniu 5 płócien Vanderhuja, ale nie odróżni ich od landschaftów 5 koron za sztukę. Nie będę udawał, że jest inaczej. Ale dla ciebie, Wiedźminie koneserze, nie powinno to stanowić problemu. Powiedz więc, które z tych dzieł wyszło spod pędzla Edwarda Vanderhuja, mistrza z Mariboru? Tu zaczyna się cała zabawa, ponieważ od odpowiedzi Wiedźmina będzie zależał przebieg aukcji. Mamy sporo opcji do wyboru, pokażę Wam teraz wszystkie złe odpowiedzi i reakcje Jaromira na nie, ponieważ okazuje się, że Jaromir zna się również na sztuce roastowania. Chyba ta wiejska sielanka. Zła odpowiedź. No, ale nie powinienem się dziwić, że ciągnie chama na wieś. Żegnam. Wydaje mi się, że ta panorama Nowigradu. Każdy głupi wie, że Vanderhuj nigdy nie opuścił Mariboru. Żegnam. Ja to tej nowoczesnej sztuki nie rozumiem. Ta martwa natura? Oczywiście, że nie. To płótno Van Dyka, ta paleta barw, praca pędzla. Widać na kilometr. Żegnam. Ja to tej nowoczesnej Jeśli się nie mylę, to ta scena batalistyczna. Mylisz się głęboko. A teraz żegnam. Zaciekawił mnie ton Zajcewa i przyznam szczerze, że wcześniej nie zwracałam na to uwagi. Ale mamy tu nawiązanie do obrazu o tym samym tytule stworzonego przez Leonarda da Vinci, czyli Bitwy pod Anghiari. To był jeden z najbardziej ambitnych projektów mistrza, natomiast nigdy nie został przez niego ukończony. Fajna jest też historia jego rywalizacji z Michałem Aniołem, ponieważ miał on narysować fresk w tej samej sali na przeciwległej ścianie, więc to też bardzo ciekawa historia. I wrzucam to jako małą dygresję. Natomiast no, jak widać, nawet dla takich weteranów jak ja wciąż są rzeczy nieodkryte. Wrzucam to Wam jako ciekawostkę, a teraz już nie mitrężymy, tylko wracamy do tematu. Po udzieleniu wszystkich złych odpowiedzi czas na tę jedyną poprawną, która umożliwi nam zakup obrazu na aukcji po bardzo korzystnej cenie. Ja to tej nowoczesnej sztuki nie rozumiem. Pytanie. No przecież, że ten kupiec z perłą. O, no proszę. Kto by się spodziewał? Pozwól na chwilę na bok. Wybacz tę impertynencję. Myślałem, że jesteś ignoramusem pokroju Vivaldiego. Ten obraz pasowałby mi do buduaru. W ramach przeprosin zdradzę ci tajemnicę. Na aukcji będzie do kupienia płótno Van Roga. To malarz szerzej nieznany, ale ma zagorzałego fana w postaci Markusa Hodgsona, właściciela księgarni przy nowigradzkim rynku.
sprzedasz mu ten obraz z kilkukrotnym przebiciem. Dzięki. Nie ma za co. A teraz wybacz. Widzę, że wołają mnie przyjaciele. Ten z kocimi oczami to Geralt z Rinde. Po rozmowie z marszandem podejdzie do nas Wime Vivaldi i obudzi się w nim natura bankiera. Oczywiście zapyta Geralta, co Jaromir mu przekazał. No i mamy dwie opcje do wyboru. Albo go okłamiemy i powiemy, że nic takiego, albo powiemy mu prawdę. I będzie to miało wpływ na dalszy przebieg aukcji, ponieważ krasnolud będzie nam się wtrącał w licytację, co będzie skutkowało wyższą ceną obrazu. I właśnie to wam teraz pokażę. Teraz pozycja numer 2. Obraz młodego nowigradzkiego malarza Van Roga. Gwiaździsta noc nad Pontarem. Cena niezwykle atrakcyjna. 20 koron. Szanowni Państwo, kto da 20 koron? Tyle co nic. O, mamy chętnego. Dżentelmen o kocich oczach daje 20. Czy słyszę 30? Wybacz, Geralt, ale interes to interes. 30! Wime Vivaldi daje 30. Czy słyszę 40? 30 po raz pierwszy? Po raz drugi? Jest! Białowłosy dżentelmen daje 40. Kto da więcej? 40 po raz pierwszy? Po raz drugi? Bankier Vivaldi łatwo się nie poddaje. 50! Czy ktoś przebije tę ofertę? 50 po raz pierwszy! Po raz drugi! Proszę Państwa, to ostatnia okazja! Jest! Jest! 60! Proszę Państwa, co za niespodziewane emocje! Czy ktoś przebije 60? 60 po raz pierwszy! 60 po raz drugi! Niech ci będzie, Geralt. Sprzedane! Obraz Van Roga Gwiaździsta noc nad Pontarem wędruje do jego mościa o kocich oczach. Nie ma jak zaufać bankierowi, co? W każdym razie w tej opcji kupujemy obraz trzykrotnie drożej niż w przypadku, gdy nie powiemy prawdy Vivaldiemu i teraz pokażę wam właśnie tą korzystniejszą opcję. Szanowni Państwo, kto da 20 koron? Tyle co nic. O, dżentelmen o kocich oczach daje 20. Czy słyszę 30? 20 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane! Po wyjściu, a raczej po wyrzuceniu z domu aukcyjnego Borsodich uruchomi nam się nowe zadanie, kolekcjoner, i będziemy mogli odsprzedać obraz księgarzowi w Nowigradzie. I właśnie teraz tam się udamy. Interesują cię księgi? Nie wyglądasz na uczonego, ale mam też takie z rycinami. Mam obraz do sprzedania, Winszuję, ale czemu przychodzicie z tym do mnie? bo to obraz Van Roga, a wy podobno... Van Roga? To kupuję. Zaraz, gdzie moje pieniądze? Niedużo tego. To dołożę jeszcze taki fant. Inny wiedźmin kiedyś dał w zastaw i nie odebrał. Getan chyba się nazywał. Ciekawe. Dziękuję. To chyba najkorzystniejszy deal w Wiedźminie. Obraz kupiony za 20 koron sprzedajemy z zyskiem za 500 koron. Plus dostajemy jeszcze trofeum Getana. 500 koron może wydawać się niewielką kwotą, ale to zdecydowanie więcej niż nagroda za niejeden kontrakt za potwora. Więc myślę, że mimo wszystko warto o tym pamiętać. No i to by było tak naprawdę na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i jeśli chcecie w przyszłości więcej wiedźmińskich wyborów, to zapraszam was do subskrypcji. Tymczasem dziękuję wam bardzo za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem.